podsumowanie zrobimy sobie już gdzieś w jakimś ciepłym miejscu. Siemano strzelcy, tu Kons HFT1. Dzisiaj odcinek o prostym urządzeniu, który według mojej opinii powinien posiadać każdy strzelec pneumatyczny. To co tu widzicie, to jest chrono, czyli chronograf balistyczny, który jest uniwersalnym urządzeniem do pomiaru prędkości oraz energii kinetycznej pocisków broni pneumatycznej, broni palnej oraz także strzał łuczniczych. To proste urządzenie mierzy drogę, jaką pokonuje przykładowo śrut od punktu A do punktu B. Pokażę Wam to dokładnie na jednym chrono. Tutaj widzicie taką bramkę, przez którą, gdy przeleci śrut przez te dwa tutaj punkty, otrzymujemy wynik pomiaru. Zapytacie, na co komu, skoro strzelam rekreacyjnie do puszek? No właśnie. Gdy nagle przestaniesz trafiać do tych puszek, bo zgubisz skupienie, zaczniesz zastanawiać się, co jest przyczyną. Czy to wina strzelca, czy może sprzętu. W pneumatykach za pomocą takiego prostego urządzenia możesz sprawdzić, czy zarówno Twoja wiatrówka sprężynowa, PCP lub CO2 wyrzuca śrut z podobną prędkością. Jeśli kilka przeprowadzonych pomiarów potwierdzi odchyłki od prędkości, to będzie to znak, że coś ze sprzętem jest nie tak. Przykładowo widzicie tutaj wiatrówkę pneumatyczną typu PCP. W tej wiatrówce prędkość wylotowa śrutu z lufy pomiędzy strzałami różni się plus minus 2 metry na sekundę. Ja ją aktualnie ustawiłem na 230 metrów na sekundę. Czyli strzelając przez właśnie takie chrono dla tej konkretnej wiatrówki dowiemy się, że mamy ustawione prędkości około właśnie 230 metrów na sekundę. Gdy problem będzie ze sprzętem, możemy zauważyć spore wahania prędkości, wtedy wiemy, że coś jest nie tak. Oczywiście róbcie swoje testy na markowym śrucie i na tej samej wadze. Najlepiej go jeszcze zważyć, każdą sztukę dla pewności dokładnego pomiaru. Kolejny przykład zastosowania to ustawienie trajektorii lotu śrutu. Przy niskiej prędkości wylotowej śrut szybko opada. W strzelectwie terenowym ważne jest, żeby jak najbardziej wypłaszczyć lot śrutu, żeby poprawki, czyli jak celujesz, były jak najmniejsze. Prędkość śrutu jest tutaj jednym z kluczowych elementów i ja ustawiam swoje wiatrówki najczęściej w okolicy 240 metrów na sekundę. Oczywiście trzeba sprawdzić, czy Wasz pneumatyk jest celny przy takiej prędkości, czy mu to odpowiada, czy też trzeba trochę zmniejszyć bądź zwiększyć prędkość. Kolejny scenariusz, jaki przychodzi mi do głowy, to ten nieszczęsny limit dopuszczalnej energii w Polsce. Energia kinetyczna wystrzelonego pocisku nie może przekroczyć 17 Joule. Powyżej tej wartości pneumatyk jest uważany za broń i wymaga odpowiedniego pozwolenia na jego posiadanie. Warto sprawdzić, czy Twój sprzęt mieści się w limicie, przestrzelając właśnie przez chrono. Jeśli jesteś na etapie dobrania odpowiedniego do Twojej wiatrówki śrutu, również możesz potrzebować chrono. Śrut typu Short lub Express albo RS będzie śmigał szybciej i możesz niechcący wyjść poza limit dozwolony w Polsce. Odwrotnie, dobierając śrut cięższy, może zajść konieczność podniesienia prędkości. Na koniec jeszcze przykład zastosowania chrono dla właścicieli wiatrówek bez wbudowanego regulatora, np. Reximex Lyra lub przykładowo R-Arms S400, R-Arms S410. Każda z nich ma pewien zakres, w którym można oddać 30-40 bardzo celnych i zarazem stabilnych strzałów. Dzięki chrono, strzelając cały kartusz od tych 200 do 100 bar, będziecie wiedzieli dokładnie, gdzie rozpoczyna się zakres najcelniejszy oraz gdzie ten zakres się kończy. Podsumowując chrono, to urządzenie bardzo przydatne dla praktycznie każdego strzelca pneumatycznego. Zobaczmy teraz, jaki mamy wybór chronografów dostępnych na rynku. Na początek klasyka gatunku, czyli małe chrono R2, znany powszechnie wszystkim strzelcom na forach internetowych jako chrono Radecka lub chrono Radecek. Prosta, ale trwała konstrukcja, zasilana bateriami AA. Istnieją 3 rodzaje tego typu chronografów. Od małego, taki jak tu widzicie, do takiego większego ze sporą bramką. Przy tym mniejszym trzeba się bardziej skupić, bo można go zestrzelić, tak jak tutaj się kiedyś zdarzyło. Zobaczcie. Tutaj widać trafienie śrutem.
Ja osobiście preferuję większy, ponieważ strzelam przez bramkę i nie za bardzo muszę się zastanawiać, czy lufa jest dokładnie ustawiona w osi do chrono, czy nie. Dodatkowo do tych chronografów można stosować adapter Bluetooth i mieć wyniki na swojej komórce. Bardzo przydatna sprawa. Kolejnym chronografem jest chrono od firmy FX, czyli FX Chrono V2 albo FX Chrono Mini Pocket V2. Takie małe, sprytne urządzenie. Ja kupiłem je w sklepie Militarni. To chrono działa trochę na innej zasadzie niż te radekowe R2. Przychodzi w takim małym pudełeczku. Montaż najczęściej występuje na lufie, według instrukcji oczywiście, kilka centymetrów od początku lufy. Ja używam takiej gumki recepturki, bo nie chce mi się nigdy montować oryginalnego plastiku, który jest oczywiście dołączony w zestawie. Ważne, zwróćcie uwagę na montaż. Tymi napisami musi być do tyłu, bo nie jest to pokazane. FX Chrono z powodzeniem używam na swoich filmach. Zaleta jest jego, jak widzicie, mały rozmiar, wbudowany akumulator oraz bardzo rozbudowana aplikacja. Sama aplikacja super zrobiona, oprócz pomiaru w różnych jednostkach można tworzyć szybkie profile strzeleckie, jak na przykład strzela z 4,5 mm, dwoma kliknięciami zmienisz to na 5,5 mm i masz od razu odczyty. Mnie osobiście podoba się opcja głosowego czytania prędkości, wtedy już w ogóle nie musisz sprawdzać wyników. Dodatkowo ma wbudowany akumulator, ładowany przez USB typ C i nie trzeba strzelać przez bramkę. Generalnie zakładasz na lufę i zapominasz. Mam jeszcze dwa chronografy do pokazania. Są to chińskie wersje w budżetowych cenach. Tutaj mamy pierwszy. To jest taka typowa bramka, przez którą strzelasz. Do tego... O, już coś potargałem. Do tego masz tu diody. Czy jest jakaś instrukcja do tego? Ostatnie w naszej dzisiejszej prezentacji jest chrono najmniejsze, jakie udało mi się znaleźć i zarazem najtańsze. O, tym razem jest instrukcja, a do tego też tu jest instrukcja. Ale nic w niej nie ma ciekawego. Tu mamy z kolei takie chrono. I to chrono jest, idzie do samej lufy. Co to się tak buja? To jeszcze zestaw dodatkowy, który trzeba nakręcić. Tutaj na tą stronę. Ok, czas na podsumowanie. Posortowałem wszystkie chrona według ceny. Od najdroższego FX-a do najtańszego Chińczyka za około 100 zł. Oczywiście są jeszcze duże chrona balistyczne i cała masa, na przykład chrono do tenisa, ale do naszych potrzeb zupełnie zbędne. No chyba że firma FX udostępni tego dużego do testów radarowego, to na pewno Wam pokażę. Dobra, zbieramy się w plener, sam jestem ciekaw wyników. To co? Do następnego. Idziesz do mnie? Gdzie tu? No, ja dzisiaj sprzęt. Chwilę później, moi drodzy. Jak widać, sceneria jeszcze zimowa. Ja w czapce. Minusowa temperatura, ale trzeba przetestować chrony, o których mówiłem. Najpierw sobie musimy zbudować tutaj odpowiedni warsztat do tego. Na pierwszy ogień pójdzie chrono radekowe R2H, o ile dobrze mówię. Do tego chrona założymy sobie
moduł Bluetooth, żeby można było na komórce zobaczyć wyniki. Fajnie to działa. Czyli tutaj sobie zakładamy. I tutaj, o, coś jest. Sobie założymy. W tle możecie słyszeć, już ktoś testuje inne chrono. Dobra. Ok. Do pierwszego chrono weźmiemy sobie od razu chrono FX-owe, bo ono się wiesza na lufie i będziemy od razu mieć porównanie, czy oba tak samo działają, czy coś jest innego, czy coś się zmieni. Ale najważniejsze jest teraz dobranie do tego jakiegoś karabinka, jakiegoś pneumatyka, więc chwila. Naszym kandydatem w dzisiejszej zabawie będzie FX Impact M4. Dlaczego wybrałem go? Z kilku powodów. Po pierwsze, jest tłumik, na którym łatwo będzie to FX-owe chrono założyć. Po drugie, ten wiem, że dobrze trzyma prędkość. Po trzecie, ma duży pojemny magazynek, więc będziemy mogli przez magazynek strzelać cały czas, bez każdorazowego przeładowania. I co jeszcze? No chyba tyle. To sobie go założymy. Ważne w takim chrono, jak przestrzeliwujecie karabinek przez chrono, żeby lufa była w poziomie, żeby nie była pod kątem, bo wtedy zaburza to wyniki. Więc ja tutaj staram się, żeby to też było. Włączamy. Mamy. Tutaj aplikację też mamy. Spróbujmy załadować. Safety off. Dwieście 17,6 252 17,4. Coś za dużo. Tylko tak, teraz jest tak, że tu jakaś resztka śrutu jest, więc nie mam pojęcia jaki. Wychodzimy, jak widzicie, powyżej limitu. 255, 258. 256, tutaj pokazuje 254, 257, 256 pokazuje FX, 257, 258, a tu 254. Dobra, we Fixie mamy o tyle spoko, że mamy ten power button. W tej chwili jest na 8. To idziemy sobie na 5. Zobaczymy, jak energia spadnie. To trzeba oddać parę strzałów niestety. No, jak widać, ta energia nie chce spaść. To ciekawe. Dwieście 255. Tutaj pokazuje 254 na 200, a 256 pokazuje na chrono. Spróbujmy ten power button jeszcze zmniejszyć. A akurat nam się śród skończy. Dobra. To robimy tak. Tu mamy
Wystrzelaliśmy teraz ten śród, który nie znałem i mamy teraz JSB. Jak widzicie, pokazuje 17,9 Joule, prędkość 255 metrów na sekundę. To jest oczywiście więcej niż limit dozwolony. Dozwolony limit jest 17 Joule, więc tak jak mówiłem w poprzednim segmencie, no trzeba uważać, trzeba mieć takie chrono, trzeba sobie ustawić ten karabinek, żeby on jednak strzelał w limicie. Jeśli pojedziecie na przykład na zawody HFT, to jest jeszcze gorzej, bo tam jest limit 16,3, więc de facto 244 metry na sekundę mogą już być pod tym limitem, a w zależności czy od jakiego śrutu używacie, możecie już nawet przy 242 metrów na sekundę przekroczyć ten limit dozwolony. No i niestety ani strzelanie gdzieś u Was w ogródku na wolnym powietrzu, ani tym bardziej na zawodach HFT jest niedozwolone. Dobra, ładujemy i strzelamy 5 strzałów, notujemy i przechodzimy do kolejnych chronów. Dobra, do następnego. Pełny magazynek, będziemy oddawać po 5 strzałów. I teraz też miejcie na uwagę, że jest mróz. Ostatni raz jak strzelałem z tego pneumatyka było plus 25 stopni, więc to też ma wpływ na jego prędkość. Dobra, najpierw podłączymy się do tego chrono. Załaduję sobie magazynek. I strzelimy sobie 5 razy. Potem 5 razy strzelimy sobie jeszcze z FX-a i potem przejdziemy dalej. 5 strzałów, przy czym pierwszy może mieć inną energię, bo to tak w FX-ach jest, jak w magazynku to strzela. Dobra, lecimy. Raz, 251. 2, 253. 3, 251, 4, 251 i 5, 251 i mamy wynik. Strasznie tu się dzisiaj chłopaki bawią. No ale jest w końcu piątek, więc weekendu początek. 250. Raz. 253. 2. 252. 251. 4. I 253. Dobra, strzelmy sobie jeszcze 5. Raz. 249. 2. 250. 3. 249. 248 i 9. 4. I ostatni. 249. Czyli teraz widzicie, 247 pokazuje mi to chrono fixowe, 249 pokazuje chrono radekowe. Radeckowe, czy jak to tam zwał. Dobra, teraz przechodzimy dalej, bierzemy pierwsze chińskie chrono. Do następnego. Włączyliśmy się do chrono, mamy 0. 252. Nie wiem czemu chrono. 66. Próbujemy znowu. 247. Według chrona FX-owego. 250. 247. 249.
249. 249 i 250, a tutaj 246. Powiem wam, że to jest chyba najbardziej denerwujące w budowie, bo trzeba za każdym razem to zakładać. Chyba że chcecie tak z tym jeździć, ale to jest niewygodne. I co? No w sumie, kurde, działa. Tanie chińskie chrono w sumie działa. Nawet fajnie działa. Mam wrażenie, że chrono FX-owe troszkę zaniża wartości o parę metrów na sekundę, ale dowiemy się jeszcze z następnym chrono, także zostańcie ze mną, lecę po następne i będziemy montować. Dobra, po sobie kręcę, już wyłączę. Kolejnym chińskim chronografem jest E9800X, który jest tak jakby przychodzi do lufy. Może go nie uszkodzę, zobaczymy. Dobra, sobie go włączmy. 246, a tu nie pokazało się nic. Dalej nic. 256. 268. Tutaj FX nam nic nie mówi. 249, 255. Dwieście 63, 246. No to nie dość, że jest ciężkie do strzelania. Trzeba jeszcze dalej odsunąć. To nie takie proste. W dziurę trafić. Dwieście 63. Dwieście 54. Tutaj pokazuje 246. Dwieście 51. 252. No dobra. To wydaje mi się, że przekłamuje sporo. Ale pozostało nam jeszcze jedno do sprawdzenia. Zostańcie ze mną. Najmniejsze chrono, jakie udało mi się znaleźć. Zobaczcie, jakie małe. Na oprogramowaniu takim jak w tamtym poprzednim chronografie. Również chińskie, najtańsze, najmniejsze. Niby wykrywa, ale nie pokazuje prędkości. Ale chwila, bo mam ustawiony tutaj kaliber 5,5, no to troszkę też nie za bardzo. Dwieście 28,8. Zero. Zero. Ten chyba jest uszkodzony. Najtańsze chińskie chrono jest najtańsze i nie działa. Dobra, ale jeszcze jedną rzecz chciałbym sprawdzić. 246. 245. Dobra. Teraz co chciałem sprawdzić, to po prostu wyjąć to chrono. I tak jakbyście na przykład będę trzymał je w ręce i ciekawe czy zmierzy. O, na przykład tak. 250.
247. Jakbym mnie położył o tu. ...244 na 247. Czyli może nie musi być na lufie. 243, ale z drugiej strony, jak to jest 247, 248, to strasznie przekłamuje. Jak Wam się podobało, zostawcie jakieś pierdółki dla zasięgu, no i koniecznie subskrybujcie po kolejny odcinek. Tyle na dzisiaj, do zobaczenia, cześć!